Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 32 odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar zajmiemy się budową komina, kołpaku z przepustnicą na parę przegrzaną systemu Wagnera, 2 kołpaków parowych oraz 2 kołpaków z piasecznicami. Więcej na ich temat opowiem w trakcie filmu, na który serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od sklejania komina. Przygotowujemy wszystkie potrzebne elementy. Zaczynamy od elementu numer 78C. Podklejamy go przy okazji wraz z elementami numer 81i na pół milimetrowy karton. Następnie wycinamy elementy numer 78, 78a i 78b. Elementy numer 78 i 78a rolujemy na miękkiej powierzchni, na całej długości, prostopadle do bocznych krawędzi. Elementy skleimy ze sobą stronami niezadrukowanymi. Ale należy pamiętać, że robimy to dopiero po ukształtowaniu i sklejeniu ich z osobna. Poprawne zrolowanie i wykonanie komina ze sklejonych już ze sobą elementów jest niemożliwe. Przymierzamy elementy i zabieramy się za ich sklejanie. Zaczynamy od elementu zewnętrznego numer 78. Sklejamy krawędzie ze sobą przy pomocy papierowego łącznika, wyciętego ze zwykłej cienkiej kartki. Specjalnie dajemy dłuższy łącznik, wystający poza komin z obu stron, tak aby być pewnym, że przyklejony będzie na całej jego wysokości. Obcinamy wystające końcówki i rolujemy sklejony element na miękkiej powierzchni, aby nadać kształt, szczególnie w miejscu wklejonego łącznika. Do środka wsuwamy element numer 78a i sprawdzamy, czy dobrze pasuje. Smarujemy klejem wewnątrz komina i przyklejamy od wewnątrz element numer 78a. Kolejny element komina to kołnierz numer 78b. Smarujemy klejem i przyklejamy dookoła komina w oznaczonym miejscu. Kolejny element to numer 78C. Kołnierz wycinamy najlepiej cyrklem. Najpierw na zewnątrz, później od wewnątrz elementu. Na kołnierzu przyklejamy 1 mm imitacje nitów. Sklejamy pierwszy kołpak.
Przygotowujemy dwa elementy numer 79. Podklejamy na 1 mm karton. Zajmiemy się teraz tulejką numer 79B, którą należy skleić w rurkę na 10 mm dowolnym przedmiocie. Wycinamy element. Użyliśmy kredki o średnicy 10 mm, na której zwijamy i sklejamy tuleję. W sklejanym kołpaku mieści się przepustnica zaworowa systemu Wagnera. Kołpak ten znajduje się na dymnicy zaraz za kominem. Jest to przepustnica na parę przegrzaną, która poprzez komorę przegrzewacza zasila silnik parowy. Przepustnica to urządzenie sterujące dopływem pary do silnika parowozu. Maszynista z budki steruje dopływem pary do silnika parowozu, umożliwia lub odcina jej przepływ do silnika. Maszynista, regulując stawidłem oraz przepustnicą, ma wpływ na kierunek jazdy parowozu, moc silnika i prędkość jazdy parowozu. Przygotujemy teraz kolejne elementy numer 79A, 79D i 79E. Element numer 79A podklejamy na półmilimetrowym kartonie. Wycinamy teraz elementy numer 79D i 79E. Wycinamy również elementy numer 79 i 79A. Sprawdzamy, czy tuleja pasuje w otwory elementów numer 79. Jeżeli to konieczne, otwory powiększamy na przykład mini szlifierką. Przymierzamy również element numer 79A. Gdy wszystko pasuje, to sklejamy ze sobą elementy. Zaczynamy od numeru 79. Smarujemy klejem tulejkę i przyklejamy element równo z krawędzią tulei. Przyklejamy teraz drugi element numer 79. Smarujemy klejem w oznaczonym miejscu i przyklejamy element. Kolejny element to numer 79A. Przyklejamy go równo z krawędzią tulei. Przygotujemy teraz otulinę kołpaka, czyli element numer 79C. Wycinając element, należy zwrócić uwagę, że końcówki ząbków nie są proste, tylko wklęsłe, tak aby po ich zagięciu pasowały dookoła elementu numer 79D. Ja jednak wytnę je po linii prostej, ponieważ kołpak od tej strony będę szpachlował. Skalpelem wycinamy pomiędzy ząbkami. Na miękkiej powierzchni rolujemy element.
rolujemy również ząbki. Przyklejanie poszycia zaczynamy od dowolnego miejsca. Smarujemy klejem na około 1 cm i przyklejamy początek poszycia. Po wyschnięciu kleju kontynuujemy przyklejanie fragmentami. Ząbki smarujemy klejem i przyklejamy do elementu numer 79A. Jeżeli nie chcemy szpachlować kołpaków, to ząbki otuliny wycinamy po linii. Następnie przyklejamy element numer 79D, a na końcu przyklejamy ząbki naokoło tego elementu. Na wierzch przyklejamy element numer 79D. Ostatnią częścią pierwszego kołpaka to kołnierz numer 79E. Na element naklejamy 1 mm imitacje nitów. Pierwszy kołpak mamy gotowy. Przygotujemy teraz elementy do pozostałych 4 kołpaków, a sklejanie zaczniemy od 2 kołpaków parowych. Na początek elementy numer 80A i 81A. Podklejamy półmilimetrowym kartonem. Zabieramy się za wykonanie 4 tulei z elementów numer 80B i 81B. Wycinamy elementy. Tak jak wcześniej, tuleje zwijamy i sklejamy na przykład na 10 mm kredce. Elementy możemy zrolować na miękkiej powierzchni, choć nie jest to konieczne ze względu na dużą średnicę sklejania. W uproszczeniu. Zbieralnik pary służy do gromadzenia pary nasyconej wytworzonej w kotle. Od zbieralnika odchodzi rura parowlotowa jako główny przewód pary. Poprzez przepustnicę para płynie do przegrzewacza i na rozrząd silnika parowego. Na pierwszym kołpaku parowym po obu jego stronach zamontowane są 2 zawory, które zasilają kocioł w wodę. Zamontowano w nim oczyszczacz wody. Drugi kołpak zawiera przepustnicę pomocniczą dla pary mokrej. Do zasilania kotła w wodę zastosowano injektor ssąco-tłoczący umieszczony w budce maszynisty oraz drugi injektor na parę odlotową umieszczony pod budką maszynisty. Ale o tym opowiem w następnych odcinkach. Wycinamy teraz wcześniej podklejone elementy 80A i 81A. Możemy użyć cyrkla lub wyciąć nożyczkami.
Wracamy do elementów numer 80B i 81B. Kostką ścierną niwelujemy krawędź kartonu, aby łatwiej było go przykleić do elementu numer 80 i 81. Środek również wycinamy cyrklem lub skalpelem. Otwór możemy dopracować mini szlifierką z zamontowaną końcówką z papierem ściernym. Wycinamy pozostałe otwory w elementach. W ten sposób przygotowaliśmy elementy dla 4 kołpaków. Skleimy teraz 2 kołpaki parowe. Zaczynamy od dolnej wręgi numer 80 i tulei numer 80B. Smarujemy klejem w oznaczonym miejscu na tulei i przyklejamy wręgę numer 80. Tak samo sklejamy w drugim kołpaku. Przykleimy teraz drugą wręgę numer 80. Smarujemy klejem w oznaczonym miejscu i przyklejamy w obu kołpakach tak samo. Ostatni element, który przykleimy na tulejkę, to numer 80A. Zajmiemy się teraz poszyciem numer 80C dla obu kołpaków parowych. Różnią się one trochę od siebie, ale o tym opowiem za chwilę. Wycinamy elementy. Skalpelem wycinamy ząbki w obu elementach. Jedno poszycie posiada 2 oznaczone miejsca do przyklejenia zaworów kotłowych. Kołpak ten jest zamontowany z przodu walczaka, zaraz za kołpakiem przepustnicy zaworowej systemu Wagnera, który wykonaliśmy wcześniej. Elementy rolujemy na miękkiej powierzchni.
Rolujemy również ząbki obu poszyć. Okleimy teraz poszyciem oba kołpaki. Zaczynamy od dowolnego miejsca. Smarujemy klejem i przyklejamy na razie około pół centymetra poszycia. Sprawdzamy poprawność klejenia. Drugi kołpak zaczynamy tak samo. Następnie fragmentami oklejamy elementy. Tak samo wykonujemy drugi kołpak. Wystające brzegi poszycia, które podatne są na zagięcia, utwardzamy klejem cyjanoakrylowym. Dowolnym sposobem nasączamy karton klejem w obu kołpakach. Przykleimy teraz ząbki poszycia na górze kołpaków oraz element numer 80D. Wycinamy elementy. Jak już wspominałem wcześniej, jeżeli nie chcemy szpachlować kołpaków, to najpierw przyklejamy element numer 80D, a na końcu przyklejamy ząbki naokoło tego elementu. Przyklejanie zaczynamy od ząbków. Smarujemy klejem i po kolei przyklejamy jeden przy drugim. Ponieważ element numer 80D nachodzi na ząbki poszycia, to przed jego przyklejeniem postanowiłem najpierw wkleić na kołpak wycięte z kartonu koło, tak aby pasowało dokładnie pomiędzy ząbkami. Dopiero teraz przyklejamy element numer 80D.
Kolejny kołpak wykonujemy tak samo. Zajmiemy się teraz kołnierzami numer 80E. Wycinamy elementy. Na oznaczonych miejscach przyklejamy imitację nitów. Zajmiemy się teraz kołpakami piasecznic. Zaczynamy od elementów 81 i 81B. Kołpaki sklejamy dokładnie w taki sam sposób, jak kołpaki parowe. Wręgi numer 81 przyklejamy w oznaczonych miejscach na tulei numer 81B. Piasecznice to zbiorniki z piaskiem, od których piasek rurkami pod własnym ciężarem lub pneumatycznie doprowadzany jest przed i za koła parowozu. Uruchamiane są z budki maszynisty. Piasecznice mają z każdej strony po 2 dysze do ręcznego i po 6 do pneumatycznego posypywania. W ten sposób piasek jest doprowadzany do wszystkich 6 kół przy obydwu kierunkach jazdy. Do kół 3. i 4. osi piasek doprowadzony jest 2 dyszami, ręczną i pneumatyczną. Kolejny element to numer 81A. Przyklejamy go w oznaczonym miejscu. Oba kołpaki okleimy teraz poszyciem numer 81C. Wycinamy elementy. Wycinamy również ząbki i oklejamy kołpaki. Tak samo jak w poprzednich kołpakach parowych, wklejamy w środek wycięte z tektury koła.
Wycinamy teraz elementy numer 81D. Następnie elementy przyklejamy na kołpaki. Tak jak w poprzednich dwóch kołpakach, utwardzamy wystające brzegi poszycia. Zajmiemy się teraz kołnierzami piasecznic, czyli elementy numer 81E. W oznaczonych miejscach przyklejamy imitację nitów. Zajmiemy się teraz szpachlowaniem wszystkich kołpaków. Ulubionym sposobem nakładamy szpachlę na kołpak. Używam dość rzadkiej szpachli, tak aby wlała się ona pomiędzy ząbkami poszycia. Wracamy do elementu numer 81E. Po wyschnięciu kleju nitów wycinamy elementy. Po co najmniej 24 godzinach od nałożenia szpachli możemy zająć się jej szlifowaniem. Używam gąbek ściernych o gradacji 180, 600, 1000 i 2000. Zaczynam od 180 i kończę na 2000. Szlifując nadaję odpowiedni kształt. Boki muszą być zaokrąglone, a góra lekko zaoblona. Należy pamiętać, że na górę kołpaków piasecznic musimy jeszcze przykleić pokrywy z uchwytami. Na ten odcinek już chyba wystarczy, więc w następnym odcinku między innymi pomalujemy kołpaki i przykleimy je razem z kominem do walczaka. Wykonamy również konstrukcję pod rury piasecznic. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.